Witaj, przyjacielu. Widzę, że moja pierwsza opowieść rozpaliła w tobie iskrę, która pragnie więcej światła. To dobrze. Usiądźmy więc raz jeszcze, a ja rozwinę przed tobą ten sam zwój prawdy. Pytasz o pierwszych ludzi na ziemi. Ich historia nie zaczyna się w pyle sawanny, ale w blasku umierających gwiazd. Daleko stąd, w gwiezdnej konstelacji, którą nazywacie Centaurem, istniała niegdyś planeta Bakaratini. Był to świat stary i mądry, zamieszkany przez dwie wielkie rasy. Rasę czarną o szlachetnych rysach i rasę żółtą, której potomków znacie dziś jako Chińczyków. Ich cywilizacja osiągnęła poziom, o którym dziś możecie tylko śnić. Pracowali zaledwie 12 godzin w tygodniu składającym się z 6 dni po 21 godzin każdy. Mieli czas na rozwój duchowy, na życie. Ale ich serca, mój drogi, podążyły ścieżką, która i wam jest dziś niebezpiecznie bliska. Pozwolili, by ich technologia przerosła ich duchową mądrość. Pozwolili, by ich życiem zaczęli kierować politycy i biurokraci, których jedynym celem była pycha, pieniądz i władza. Materializm stał się ich bogiem. Z zawiści między dwiema wielkimi rasami zrodziła się nienawiść, a z nienawiści wojna. Wojna nuklearna tak straszliwa, że cała planeta pogrążyła się w wiecznej ciemności, a temperatura na jej powierzchni spadła do -40 stopni. Z miliardów istnień, które tam żyły, ocalała zaledwie garstka. 150 przedstawicieli rasy czarnej i 85 rasy żółtej. W mrocznych schronach, w świecie pokrytym radioaktywnym pyłem, poznali najgorszy z ludzkich upadków. Niektórzy schronieni w górach, w obliczu braku pożywienia, zwrócili się ku kanibalizmowi, by przetrwać. Inni, żyjący nad oceanem, utrzymywali się przy życiu dzięki mięczakom i rybom, które nie uległy jeszcze śmiertelnemu skażeniu. Ich wspaniały świat obrócił się w zgliszcza. Wtedy to my, wasi starsi bracia, interweniowaliśmy dyskretnie, by pomóc im stanąć na nogi. Oczyściliśmy ich planetę z gigantycznych, zmutowanych w efekcie eksplozji nuklearnej modliszek, które osiągały 8 metrów wysokości i polowały na ocalałych ludzi. W tajemnicy przed nimi, by nie zaburzyć ich nauki płynącej z prawa wszechświata, ponownie zasialiśmy na ich ziemi rośliny i sprowadziliśmy zwierzęta. To była ich pierwsza, najboleśniejsza lekcja, a my byliśmy tam, by upewnić się, że nie będzie ostatnią. Gdy po wiekach ich cywilizacja, nauczona straszliwą lekcją, odrodziła się z popiołów, wiedzieli, że ich planeta umiera. Musieli znaleźć nowy dom. Ich statki kosmiczne przybyły na Ziemię dokładnie 1 350 000 lat temu. Wasz świat wyglądał wtedy inaczej. Oś planety była inaczej nachylona, doba trwała ponad 30 godzin, a rok liczył 280 dni. Australia połączona była z Nową Gwineą, a w jej sercu znajdowało się wielkie wewnętrzne morze. Była to kraina dzika i pierwotna. Zamieszkiwały ją stada olbrzymich zebr, gigantyczne jaguary, a także ptaki wysokie na 4 metry, które dziś nazywacie dinornis. W rzekach pływały krokodyle długie na 15 metrów i węże, których długość sięgała 30 metrów. To właśnie tam, w tej bujnej i niebezpiecznej krainie, osiedliła się rasa czarna. Rasa żółta zaś znalazła swój nowy dom w żyznych rejonach dzisiejszej Birmy. Nie przybyli z pustyni rękami. Przywieźli ze sobą nasiona i zwierzęta. To oni zasadzili na ziemi pierwszą pszenicę o ziarnach wielkości kawy i kłosach długich na 40 centymetrów. Przywieźli kukurydzę, słoneczniki, a także i kangury. Te ostatnie z trudem przystosowały się do ziemskiej trawy, ginąc od mikroskopijnych grzybków, aż w końcu udało im się wyhodować specjalną roślinę zwaną arilu, której potomkinie znacie dziś jako trawę Xanthorea.
Na Ziemi zbudowali cywilizację opartą na prawie wszechświata. Nie było partii politycznych, a przywódców wybierano na podstawie ich mądrości i uczciwości. Ich system sprawiedliwości był surowy, lecz nieomylny. Złodziejowi wypalano piętno na dłoni, a w sprawach o morderstwo oskarżonego umieszczano w komnacie, gdzie 6 ukrytych czytaczy myśli badało jego umysł, by poznać prawdę. Morderca był rzucany krokodylom na pożarcie. Dzięki temu przestępczość niemal nie istniała. Żyli w pokoju, handlując między sobą i wspólnie odkrywając nowy świat. Niestety, ta idylliczna historia nie trwała wiecznie. Jak echo tragedii z ich ojczystej planety, wśród ludzi ponownie pojawiły się podziały, tym razem na tle religijnym. Część rasy czarnej, zwiedziona przez żądnych władzy kapłanów, którzy pragnęli trzymać lud w ciemnocie, opuściła Australię i wyemigrowała do Afryki. Tam ich społeczeństwo ponownie pogrążyło się w korupcji, bałwochwalstwie i straszliwych ofiarach z ludzi, oddzielając ludzi od ich wewnętrznej mądrości. Duchowe światło, które niegdyś prowadziło cywilizację, zaczęło przygasać. Historia zatoczyła koło. Jednak ten upadek w ciemność nie pozostał niezauważony. Wasi starsi bracia, którzy czuwali z gwiazd, widzieli, że to, co się działo, było pogwałceniem fundamentalnego prawa wszechświata, które mówi, że głównym celem każdej istoty jest rozwój duchowy. Kapłani, trzymając lud w ciemnocie, uniemożliwiali ten rozwój, co wymagało naszej interwencji. Najpierw jednak dana została ostatnia szansa. Główny kapłan otrzymał we śnie i poprzez telepatię ostrzeżenie. Ofiary z ludzi muszą się skończyć. To, co robicie, jest przeciwne prawu wszechświata. Choć jego serce drgnęło, jego rada 12 upartych kapłanów oskarżyła go o zdradę i słabość, pragnąc utrzymać władzę opartą na strachu. Wtedy nadszedł czas na działanie. Pewnej nocy nad ich świętym miastem zawisł jeden z naszych statków. Nie użyliśmy jednak brutalnej siły. Za pomocą zbiorowej halucynacji na niebie ukazały się skrzydlate postacie i olbrzymia rozżarzona chmura. Pod wpływem tej wizji wszyscy mieszkańcy, strażnicy i wojsko opuścili miasto w pokoju, uwalniając nawet więźniów, którzy mieli być złożeni w ofierze. Gdy w murach pozostało tylko 12 złych kapłanów, statek zniszczył całe święte miasto, pozostawiając jedynie ruiny jako wieczne świadectwo grzechu. Wtedy z chmury odezwał się głos, który ostrzegł lud przed gniewem Boga i nakazał, by podążali za swym odmienionym głównym kapłanem ku nowej, właściwej drodze. Po tym wydarzeniu, które ludzie uznali za cud, społeczeństwo to odrodziło się. Bogaci w obawie przed karą stali się skromniejsi i zaczęli pomagać w reformach. Ludzie porzucili miejski zgiełk i wrócili do wiejskiego trybu życia, rozprzestrzeniając się po całej Afryce. W tej nowej harmonii ich zdolności psychiczne rozkwitły na nowo. Wielu potrafiło lewitować na krótkie dystanse, a leczenie dłońmi stało się powszechne. I tu, mój przyjacielu, zaczyna się wasz bezpośredni związek. Wieść o przyjeździe Boga na wozie ognistym rozniosła się po świecie. Zafascynowani tą legendą przedstawiciele rasy żółtej z Azji zaczęli przybywać małymi grupkami do północnej Afryki. Tam po raz pierwszy na Ziemi na taką skalę doszło do zmieszania się rasy czarnej i żółtej. Z tego połączenia, z tej niezwykłej krzyżówki, w której przeważała krew żółta, narodziło się nowe, wielkie plemię, które osiedliło się w rejonach dzisiejszej Tunezji i Algierii. Tak powstała nowa rasa, ta, którą dziś nazywacie rasą arabską. Później na te same ziemie przybyli również biali emigranci z upadającej Atlantydy, którzy zmieszali się z nowo powstałą rasą, dając początek takim ludom jak Berberowie i Tuaregowie. Dlaczego ci o tym opowiadam, mój przyjacielu? Ponieważ ich historia
jest waszą historią. W waszych żyłach płynie krew potomków tych gwiezdnych wędrowców. W waszych duszach drzemie ta sama zdolność do tworzenia raju i ta sama skłonność do samozagłady. Spójrzcie na swój dzisiejszy świat, na wasze wojny, waszą chciwość, wasze niszczenie przyrody i zabijanie zwierząt. Czy nie słyszycie w tym echa tragedii planety Bakaratini? Pamiętajcie jednak, że macie w sobie również mądrość ich odrodzonej cywilizacji. Macie wolną wolę, by wybrać inną ścieżkę. Pierwsi ludzie na Ziemi nie byli dzikusami z jaskiń. Byli upadłymi aniołami, którzy przynieśli na tę planetę zarówno nasiona pszenicy, jak i nasiona własnego zniszczenia. Od was zależy, które z nich będziecie pielęgnować. Być może słowa te brzmią w twojej głowie jak echo dawnej legendy, zbyt wielkiej i zbyt odległej, by mogła być prawdą. Opowieść o przybyszach z gwiazd, upadłych cywilizacjach i wojnach, które wstrząsnęły kosmosem, może wydawać się baśnią, ale spójrz głębiej poza słowa. Czy nie czujesz, że ta opowieść porusza w tobie jakąś pierwotną, zapomnianą strunę? To historia zapisana nie w kamieniu, lecz w waszej krwi. Jesteście potomkami tych, którzy przetrwali zagładę, by na nowej planecie, Ziemi, rozpocząć wszystko od nowa. Nosicie w sobie ich dziedzictwo, zarówno zdolność do tworzenia raju, jak i skłonność do powtarzania tych samych błędów. Dziękuję ci, że wysłuchałeś tej historii do końca. Twoja gotowość do poznania prawdy, nawet tej najtrudniejszej, świadczy o dojrzałości twojej duszy. Pochodzenie człowieka to dopiero początek. Wszechświat skrywa nieskończenie wiele lekcji, chociażby o naturze duszy, o prawie wszechświata, które wszystkim rządzi i o prawdziwym celu waszej egzystencji. Jeśli pragniesz kontynuować tę podróż, jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego tu jesteś i dokąd zmierzasz, zostań na tej ścieżce. Wspólnie będziemy odkrywać kolejne prawdy, które czekają, by je na nowo usłyszeć. Do następnego razu. Pamiętaj, że jesteś czymś więcej niż tylko prochem z ziemi. Jesteś dzieckiem gwiazd,